Bada, 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 bada. Kto był ten Polak, który połączył Słoweńców i Polaków? W dzisiejszym odcinku chcę zwrócić Waszą uwagę na Emila Korytka, na Polaka, który połączył Słoweńców i Polaków i któremu Słoweńcy bardzo dużo wszystkiego zawdzięczamy. Czy tak się to po polsku mówi? No nie wiem, możecie mnie poprawić w komentarzach. Dobra, miłego obejrzenia. Ten uczestnik powstania listopadowego ma dla Słoweńców rzeczywiście dużą rolę. W 1837 roku na podstawie donosu został zatrzymany i za działalność konspiracyjną wraz z kolejnym Polakiem, Bogusławem Chorodońskim, zesłany na przymusowy pobyt w Lublanie. Nie siedział tam jednak bezczynnie. Natychmiast dołączył się do słoweńskiego życia narodowego i stał się jednym z ważniejszych orędników kształtowania świadomości narodowej Słoweńców. Szybko się nauczył języka słoweńskiego, a samych Słoweńców nauczał polskiego. W nauce słoweńskiego pomagali mu France Prešeren, Matija Čop i Blaž Krobat. Korytko zaczął zbierać słoweńskie legendy i pieśni. 20 czerwca 1838 roku wydał odezwę do słoweńskich Słowian w języku niemieckim Der Freuden des Slawentums in Kain, w której nawoływał do zbierania i dokumentowania słowiańskiego dziedzictwa ludowego. Z pomocą słowiańskich naukowców wydał po niemiecku rozprawę dotyczącą słowiańskiej kultury ludowej. Ein Wort über das Volkslied in Kain. Jego najważniejszym dziełem są Słowiańskie pieśni krańskiego naroda, wydane już po jego śmierci. W Słowenii również popularyzował polską literaturę. Tym sposobem rozbudził nawet własny ruch literacki miejscowych uczonych, między którymi byli France Prešeren oraz Matija Čop. Ogniskiem tego narodowego ruchu był dom słoweńskiego adwokata Blaža Krobata, którego żona była Polką. W domie Krobata zbierali się naukowcy, miłośnicy Słoweńców i Słowian. Jego córka, Luiza Piesiak, została pisarką i poetką. No wróćmy jednak do Korytko. W Lublanie dowiedział się on o ruchu iliryjskim, który walczył o zjednoczenie wszystkich Słowian południowych, a potem i wszystkich Słowian w ogóle. Uważał również, że język słoweński należy chronić. Niestety zmarł młodo, w 25 roku życia. Zmarł na tyfus i został pochowany w Lublanie. Czy wiedzieliście coś o nim? Czy w Polsce w szkołach albo poza nimi mówi się o tym człowieku? Dajcie znać w komentarzach. Wiedzieliście, że Krak, który według legend założył Kraków, połączony jest jakoś z Karantanią, z przodkami Słoweńców? Jak? O Karantanii pisał ojciec kultury polskiej, Wincenty Kadłubek, w swojej Chronica seu originale regum et principum Poloniae w XIII wieku. Według niego przez pewien czas w Karantanii mieszkał Krak, który założył Kraków. Według autorów Chroniki Wielkopolskiej ta sama Karantania wchodziła do królestwa Lechitów aż do czasów Kazimierza I Odnowiciela. Mimo tego, że te dane z punktu widzenia historii mogą być nieprawdziwe, świadczą one jednak o tym, że w średniowieczu Polacy pamiętali o swoich braciach, o Słowianach alpejskich. O Karantanii pisał także w XV wieku ojciec polskiej historiografii, Jan Długosz. To, o czym mówię dzisiaj, jest połączone z materiałem, który jest w innym odcinku, wiele dłuższym. Bardzo polecam, byście go obejrzeli też, bo tam jest jeszcze bardzo dużo informacji, która łączy Słoweńców i Polaków, słoweński oraz polski język. Postanowiłem nagrać jeszcze taki krótki odcinek o tym, bo ostatnio, jak już wiecie, do nas dołączyło bardzo, bardzo dużo Polaków. Naprawdę. Dziękuję wszystkim. Jestem z tego po prostu... Jestem po prostu w szoku z tego, że to tak dobrze wyszło. I zmotywowaliście mnie bardzo, żebym o wiele częściej nagrywał coś po polsku. Ten odcinek, o którym mówię, w całości możecie zobaczyć tutaj. Tutaj. Co jest to tutaj? O, i jeszcze, jeśli Ci się odcinek spodobał, subskrybuj kanał. Nara!